Pokrycie dachowe pod panele fotowoltaiczne. Przedstawiamy nowoczesne rozwiązanie do renowacji dachów z blachy i dachów bitumicznych, na których będzie montowana instalacja fotowoltaiczna. Prezentowana technologia umożliwia wykonanie na dachu jednolitej, lekkiej i elastycznej membrany uszczelniającej bez łączeń, odpornej na wodę i zmienne warunki atmosferyczne. System zapewnia trwałe zabezpieczenie dachów, chroniąc przed potencjalnymi przeciekami. Dodatkową zaletą systemu jest to, że jest on dostępny w wysoce refleksyjnym wykończeniu w kolorze białym. Biała powłoka odbija promienie słoneczne, redukuje temperaturę w pomieszczeniach i ogranicza nagrzewanie się dachu, co przekłada się na zwiększenie efektywności paneli. Przygotowanie dachu do malowania. Zarówno w przypadku dachów z blachy, jak i dachów z papy nie jest wymagane zrywanie wcześniejszych pokryć dachowych, pod warunkiem, że dobrze trzymają się podłoża. Aby zapewnić stabilne i czyste podłoże, w pierwszej kolejności zalecamy wyczyszczenie dachu za pomocą myjki ciśnieniowej z rotacyjną dyszą. Użycie myjki pozwala usunąć luźne elementy, jeśli występują stare, słabo przylegające powłoki malarskie. Przed aplikacją powłoki uszczelniającej podłoże musi w pełni wyschnąć. Aplikacja powłoki uszczelniającej. Z reguły uszczelnienie zapewnia aplikacja 1,5 do 2 kg na metr kwadratowy powłoki hydroizolacyjnej na włókninę wzmacniającą. Przy dachach z papy, które zwykle charakteryzują się licznymi załamaniami i nierównościami, włókninę wzmacniającą rozkładamy na całej powierzchni dachu. W przypadku dachów z blachy włókninę zazwyczaj rozkładamy w miejscach łączeń, wokół cokołów i kominów. W miejscach łączeń siatki nakładamy ją na siebie z około 5 cm zapasem. Włókninę wklejamy do podłoża za pomocą przeznaczonej do tego masy uszczelniającej. Dla dachów z papy przed aplikacją pierwszej warstwy masę elastodek można rozcieńczyć do 25% wodą. Rozcieńczenie poprawia przyczepność. Przy sezonowanych dachach z blachy powlekanej, szczególnie gdy są skorodowane, nie zalecamy rozcieńczania masy Elastometal. Masę uszczelniającą aplikujemy za pomocą pędzla, wałka lub napędu hydrodynamicznego. Ważne jest dokładne wklejenie włókniny do podłoża, dlatego nałożenie pierwszej warstwy zazwyczaj zajmuje najwięcej czasu. Aplikacja kolejnych warstw z reguły przebiega szybko. Należy pamiętać, że hydroizolacja musi w pełni zakryć strukturę włókniny oraz wszelkie szczeliny w podłożu. W przypadku uszczelnienia ważna jest ilość nałożonego materiału, a nie liczba powłok. Z reguły 1,5 do 2 kg masy uszczelniającej nakładamy w 3–4 warstwach. Zalecamy aplikację za pomocą napędu hydrodynamicznego, który pozwala na szybką aplikację grubych powłok. Zarówno masa RD Elastometal, jak i RD Elastodek w warunkach dobrego schnięcia wysycha już w 2–3 godziny. Po wykonaniu hydroizolacji dodatkowym krokiem jest wykończenie dachu za pomocą wysokorefleksyjnej powłoki w kolorze białym. Aplikacja wysokorefleksyjnej powłoki odbijającej ciepło.
Białą powłokę aplikujemy po wyschnięciu ostatniej warstwy hydroizolacji. Aplikacji dokonujemy za pomocą wałka, pędzla lub napędu hydrodynamicznego. Ponieważ dachy są zróżnicowane, mogą wymagać zastosowania różnych farb antyrefleksyjnych. Dlatego oferujemy kilka produktów o wysokim poziomie odbicia promieni słonecznych. W przypadku dachów ze stali najważniejsze z reguły są właściwości antykorozyjne oraz wysoki poziom zmywalności powłoki. Przy dachach z papy często przydatna jest wysoka elastyczność i dodatkowe właściwości uszczelniające. Zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym w celu doboru odpowiedniego wykończenia. Praca skończona. Możemy przechodzić do instalacji paneli fotowoltaicznych. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.